To jest jakby zlepek wielu metod i wielu też lat pracy, doświadczeń w branży edukacji i też przez sztukę i przez kulturę i też facylitacji, coachingu. Razem z Olą mamy różne kompetencje i po prostu wspólnie stworzyłyśmy takie ramy tego warsztatu. Ale jedną z takich głównych metod, którą byłyśmy zainspirowane, to LARP, z angielskiego Live Action Role Playing, które polega na tym, że uczestnicy, uczestniczki takiego wydarzenia odgrywają różne role w jakiejś rzeczywistości, czy to prawdziwej, czy wyimaginowanej. Ważne było dla nas to, żeby przenieść się w przyszłość, czyli tą naszą rzeczywistością i światem jest Bełchatów, czy region w ogóle bełchatowski w 2050 roku. I próbowaliśmy razem z uczestnikami właśnie zastanowić się nad tym, z czego ta rzeczywistość jest zbudowana, czyli jakie mamy miejsca, jakich miejsc już nie ma, jakie mamy grupy ludzi, które tutaj mieszkają, działają, pracują, uczą się i też jakie są problemy albo wyzwania, jak to jedna z uczestniczek dzisiaj określiła, z którymi się mierzą te osoby w przyszłości. Czyli jakby nie skupialiśmy się nawet na teraźniejszości, tylko nad tą przyszłością, do której dążymy, a której może też nie chcemy. Najpierw zaczynaliśmy właśnie od mapowania tego świata przyszłości, potem uczestniczki wybierali sobie jakąś postać, mogli się wcielić w diametralnie różną od siebie osobę, czy to jeśli chodzi o wiek, czy płeć, czy zainteresowania, czy wykonywany zawód. I następnie tworzyły grupy, w zależności od tego, jakie to było zadanie. Dzisiaj się skupiliśmy na wiedzy, czyli to były grupy eksperckie, klastry, think tanki, które się zajmowały konkretnymi wyzwaniami właśnie, czy to społecznymi, czy ekonomicznymi, czy środowiskowymi, czy jeszcze innymi. Potem te grupy też musiały zastanowić się, jak mogą pracować razem i na jakich zasadach. Jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, najważniejszą rzeczą są wartości, bo jeśli nie dogadamy się, jeśli chodzi o wartości, to wtedy nie dogadamy się, jeśli chodzi o cele i nie dogadamy się, jeśli chodzi o kwestie jakby działania, czyli jak do tych możemy dotrzeć, jak możemy osiągnąć jakieś cele. Więc tutaj bardzo ważną rolę w tych warsztatach też odgrywała kwestia wartości, najpierw tych takich osobistych, potem tych takich właśnie w grupie i też zasad współdziałania, współpracy, komunikacji. Pojawiały się z naszej strony też jeszcze inne wyzwania, bo jak już mamy zbudowany świat postaci, mamy te grupy społeczne czy właśnie eksperckie, to mamy już one jakoś tam współpracują, działają, pojawiają się też jeszcze nowe wyzwania. Pojawia się na przykład kryzys. To pozwala na wyjście jakby poza tą odkrywaną rolę i też przyjrzenie się jakimś problemom z innej perspektywy, czyli uruchamia pewne pokłady empatii i też takiego myślenia z innej perspektywy, czyli jakby zmusza do myślenia kreatywnego, do zastanowienia się, a jak to wygląda z perspektywy na przykład dziecka. Dzisiaj mieliśmy uczestnika, który się wcielił w rolę 12-latki i zastanawiał się, o czym ci dorośli w ogóle tutaj rozmawiają i jak to w ogóle przełożyć na własne doświadczenie. Ja obawiam się radzić czym większa przejrzystość różnych procesów, czym lepsza komunikacja, to znaczy opowiadanie o zmianach, czyli informowanie o zmianach, czym lepsza wiedza, to tym łatwiej się potem dogadać, prawda? A jak jest konkret, postacie jakiegoś pomysłu, wokół którego ludzie się mogą łączyć, no to jest w ogóle cudnie. Połączę nawet z pieniądze, które są raczej niż odwrót, który powiem. Połączyła nas miłość do pieniądza i nie trzeba do pieniądza. Jeśli każdego z nas mamy grupy studentów. My musimy tak naprawdę przewidzieć przyszłość naszego regionu i w związku z tym nie tylko to działa w ten sposób, że będziemy sobie robili prezentacje, PowerPoint, seminaria, konferencje, ale wręcz powinien powstać twórczy sztab, który przeanalizuje mnóstwo scenariuszy, ponieważ tworzymy przyszłość, którą trudno przewidzieć. Ale z drugiej strony pewne fakty są, jak na przykład to, że trzeba zagospodarować wyrobisko.
jak to, że trzeba stworzyć warunki pracy dla młodzieży, ale tak naprawdę to nie dorośli powinni je tworzyć, tylko właśnie młodzież, bo to młodzież jednak wie znacznie bardziej, czego potrzebuje w najbliższej przyszłości. Prawdopodobnie też jest w stanie bardziej precyzyjnie powiedzieć, co w dalszej. Dlatego też trzeciego dnia zaprosiliśmy młodzież, chyba pierwszy raz do procesu transformacji. Moja grupa wymyśliła generalnie pomysły, jak rozwiązać problem, który teraz kręci się wokół Bełchatowa, zacznie się jakby kręcić wokół Bełchatowa, czyli problem bezrobocia. Obraliśmy sobie na cel właśnie elektrownię Bełchatów i to, że ona będzie pomału wygasać. I wspólnie spróbowaliśmy właśnie pomyśleć, co można zrobić, żeby to bezrobocie nie szerzyło się właśnie dalej. Nasze pomysły to jest albo zalanie właśnie dziury po wykopach wodą, utworzenie jeziora i dodatkowo ośrodka wypoczynkowego, albo ewentualnie przekształcenie elektrowni Bełchatów w elektrownię jądrową, bo to też na pewno zapewni miejsce do pracy dla dużej ilości osób. Nie jestem czarodziejem, trudno mi, że tak powiem, wymyślić przyszłość dla naszego miasta. Niestety, patrząc w perspektywie właśnie tych lat, nie wygląda to kolorowo. Jest to bardzo ciężki temat. Myślę, że wiele ekspertów tutaj ściąganych też ma bardzo wiele różnych dylematów. Jak po prostu zadbać o nasze miasto, nasz region, aby pojawili się kolejni inwestorzy, aby po prostu życie w tym mieście nie zamarło. Rozwijaliśmy, że tak powiem, nasze umysły, co zrobić, aby w naszym mieście coś pojawiło się nowego, czy jakaś nowa strefa przemysłowa, co zrobić, aby kogoś sprowadzić do naszego miasta. Na pewno, że tak powiem, w naszej grupie przejawił się temat energetyki, aby jednak nasze miasto zostało przy energetyce. Nie wiem, czy jądrowej, zależy oczywiście, jakie tutaj są warunki lokalne. Ma pojawić się jezioro, wiadomo, że do elektrowni jądrowej potrzebna jest duża ilość wody, aby chłodzić te reaktory. Pojawi się jezioro, no jednak to są, że tak powiem, takie tematy, myślę, że dla nas, dla ludzi młodych, że tak powiem, ciężkie, ponieważ to eksperci nad tym się zastanawiają, a my dopiero młodzi, no to możemy tam nasze jakieś tam pomysły przedstawić, które nie wiadomo w ogóle, czy są realne do zrealizowania. Stawiamy przede wszystkim na kreatywność i taką puszczenie tej wodzy fantazji. Nikt nikogo nie ocenia, nikt nikogo nie poprawia, każdy wymienia swoje zdanie między sobą i każdy ma szansę być usłyszanym. A to teraz w tych czasach jest rzadkie, że każdy może być wysłuchanym, każdy może wyrazić swoją opinię i nie spotka się z krytyką właśnie z drugiej strony, więc myślę, że to na pewno jest dużo lepsza forma niż takie siedzenie i słuchanie przez na przykład godzinę w szkole lekcji. Jak popatrzymy nawet, nie wiem, co się dzieje w trakcie zawodów biegowych, ludzie lubią się bawić, tak? Przybierają się, jeśli tylko jest okazja, że jakaś charakterystyka biegowa czy zawodów daje na to przestrzeń, to robią, więc to nie jest coś takiego odmiennego. Zawsze się przybraliśmy na przybierańców i różne takie sytuacje. No, muszę powiedzieć, że gdzieś to w naszym genotypie jest taka potrzeba, ale oczywiście ona była tutaj ukierunkowana, to nie chodziło o samą zabawę, tylko o takie wyjście ze swoich ról, schematów, żeby pomyśleć nietuzinkowo. Warsztaty twórcze, metody aktywne, w związku z powyższym pozwalało to trochę wyjść z takiego utartego schematu myślenia o transformacji tu i teraz, a raczej zahaczenie o przyszłość i trochę praca na wizji, na tym, w jakim kierunku moglibyśmy podążać, patrząc na problemy, ale trochę z zdjęciem sobie tego bagażu i ciężaru, jakimi są realia obecne, czyli zobaczyć trochę przyszłość, popatrzeć na problemy, jakie mogą zafunkcjonować w tym obszarze transformacji w konkretnych miejscach de facto, no bo to są konkretne miejsca z konkretnymi ludźmi, jak ta przyszłość mogłaby wyglądać. To takie właśnie warsztaty twórcze z projektowaniem, wykorzystaniem metod takich aktywnych, wykorzystaniem tej metody LARP, która pozwala też osadzić się w pewnej rzeczywistości tej przyszłości, no, otwiera też tak naprawdę tutaj możliwość kreowania pomysłów, które można cofnąć te 30 lat do tyłu, bo de facto my byliśmy w 2050 roku i wrócić do 2023 i zobaczyć, co z tego można zacząć projektować i myśleć jako pewną szansę rozwojową dla perspektywy najbliższej, czyli najbliższych tam 7 powiedzmy lat, bo w tej perspektywie na razie rozmawiamy o okresie tej transformacji i programie, który jest dla regionu tutaj przygotowany. Udało się zebrać, tak jak Pani powiedziała, grupę osób z bardzo różnych środowisk, zarówno z organizacji pozarządowych, jak i z wydziałów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, ale również byli przedstawiciele kopalni i przedstawiciele związków zawodowych. I można było się zastanawiać, czy takie spotkanie będzie otwarte. Tak, było otwarte, rozmawialiśmy o problemach.
Każdy te problemy widzi troszeczkę inaczej, każdy na nie patrzy zupełnie inaczej. Dzisiejsze doświadczenie jest bardzo fajnym dla mnie doświadczeniem. Na tym warsztacie potwierdziło się to, co już wiem z innych spotkań, czy trochę z obserwacji tego, co się dzieje w regionie bełchatowskim, że jest bardzo wiele osób, bardzo wiele instytucji także, które mają bardzo dużo zasobów i bardzo dużo wiedzy i pomysłów na temat transformacji, że pewne procesy są już zbadane, inne wymagają badania, ale ten proces się już zaczął dziać. I to na pewno to spotkanie mi pokazało. Jednak też są niezbędne pewne decyzje, jest niezbędna zmiana, taka jakościowa zmiana w podejściu do transformacji regionu, aby mogła ona być przeprowadzona z sukcesem. Bardzo dzisiaj zostało podkreślone postawienie na ludzi i to jest bardzo kluczowe, bo tak naprawdę ta transformacja energetyczna to się dzieje obok, ale tak naprawdę kluczowa jest transformacja społeczna. I tutaj właśnie zostało to odzwierciedlone w różnych obszarach. Mieliśmy różne pomysły, różne grupy pracowały, a jednak wszędzie ten człowiek był ważny i jego dobro. Każda grupa wniosła jakieś swoje doświadczenie. Jeżeli chodzi o te 3 dni, to co 3 wypracowane scenariusze, rezultaty, to co je łączy, to na pewno duże skupienie na ludziach, na relacjach społecznych. Czyli nie tylko na tych kwestiach materialnych, chociaż one też były ważne, ale właśnie na zdrowiu, na dostępie do pracy, na zadbaniu o osoby, które mają trudności w szukaniu jakiejś innego rodzaju pracy niż ta, do której są tutaj przyzwyczajeni ze względu na specyfikę tego regionu. Więc to nas zatrzymało. Jeżeli chodzi o kwestie takie pozaspołeczne, bardziej związane z tą materialnym zasobem tego miejsca, no to na pewno pojawiał się kontekst komunikacji. Komunikacja, czyli takie myślenie znowu o tym, że ta przyszłość tego regionu będzie lepsza i będzie się rozwijać ten region, jeżeli zmieni się sposób myślenia o komunikacji wewnątrz regionu i na zewnątrz. To miejsce po prostu potrzebuje być w kontaktach z tym, co na zewnątrz i ta rozmowa o infrastrukturze i komunikacji były na różnych poziomach prowadzone, bo to znowu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że są drogi albo kolej. To jest jakiś jeden element tego problemu. Ten problem symbolizuje to, że my chcemy jakby być tutaj, ale też łatwo stąd wyjeżdżać. Chcemy, żeby do nas przyjeżdżali ludzie, tak, z innych miejsc. Chcemy tego ruchu, tak? Chcemy tego powietrza, tej przestrzeni, tej dynamiki. I to, co mnie bardzo jeszcze poruszyło dzisiaj, bo jesteśmy świeżo po warsztatach z młodzieżą, to jest to, co mówili w podsumowaniu, takie odkrycie, że komuś zależy na tym miejscu. Oni są bardzo przesiąknięci taką narracją o tym, że ta transformacja tutaj, ta zmiana, która zachodzi i będzie zachodzić w kolejnych dekadach, ona jest trudna i złożona i pewnie ich rodzice cały czas gdzieś tam o tym dyskutują, oni są w tym zanurzeni. I tutaj mówili o tym, są jeszcze dorośli, którzy mówią, dobra, ten problem jest złożony i trudny, przyszłość jest niepewna, ale to nie znaczy, że mamy się wycofać i powiedzieć, tu się już nic nie wydarzy, tu będzie pustynia. Dla nich to było bardzo jakieś ważne i motywujące, że jest grupa ludzi, która mówi, tak, to miejsce ma przyszłość. Wielka wartość tego dzisiejszego spotkania, że mogliśmy się spotkać, zderzyć te nasze potrzeby, zderzyć te potrzeby ludzi, którzy tutaj żyją, pracują, którzy na przestrzeni następnych 20-30 lat będą musieli tej transformacji się poddać.